Cześć, ja jestem Kinga. Dziś zajmiemy się leniwymi artystami. Pamiętajcie tylko o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji tego kanału z dzwoneczkiem, bo specjalnie do tego odcinka razem z Markiem stworzyliśmy mega straszną ilustrację i może dzięki Wam w końcu zaśniemy w nocy. Rysunek ma sprawiać przyjemność, więc nie muszę się starać. Ten argument dość często można usłyszeć wśród leniwych artystów, a w szczególności wśród niektórych youtuberów. Niestety jest to bardzo smutne podejście do nauki rysunku, jak i samego tworzenia, które negatywnie wpływa na otoczenie. Osoby, które wykorzystują taki argument, stwierdzają, że tylko rysowanie byle jak może sprawiać przyjemność. Wychodzi na to, że ciężko pracujący artyści nie czują satysfakcji z tego, co robią, a jedynie cierpią potworne katusze. To jest totalna bzdura. Ci leniwi artyści jedynie co to spoczęli na laurach. Swój brak progresu i lenistwo starają się w dziwny sposób uargumentować, okłamując samych siebie. Do tej pory jeszcze nie spotkałam osoby, która nie czerpałaby satysfakcji z samodoskonalenia się. Ciężka praca zawsze przynosi efekty i jest niesamowicie przyjemna i spełniająca. Korzystając z metody małych kroczków, każdy kolejny etap nauki to olbrzymi sukces. Dlatego nie dajcie sobie wmówić, że wasza ciężka praca pójdzie na marne. Albo, że jak będziecie nagle rysować lepiej, to nie będziecie się z tego cieszyć. Czujecie, jak bardzo jest to nielogiczne. Kinga, wiesz co? Przeglądałem właśnie Facebooka i zauważyłem, że wydawnictwo poznańskie organizuje konkurs, w którym należy narysować demona z książek Pauliny Hendel. Myślę, że powinniśmy wziąć udział. Nie chce mi się. Tak nie wygram. Błagam was, nie róbcie tak. To jest kolejna wymówka na własne lenistwo. Jak w ogóle można cokolwiek wygrać, skoro nie bierze się nawet udziału w konkursie? Dlatego zawsze trzeba próbować i przestać się nad sobą użalać. Konkursy to ciekawy sposób na wyjście ze strefy własnego komfortu. Tematyka jest bardzo różna, a więc wymaga kreatywnego podejścia i nauczenia się czegoś nowego. Na przykład z wydawnictwa poznańskiego należy stworzyć własną interpretację demona z serii książek Zapomniana Księga Pauliny Hendel. Mega kreatywny temat, który pozwoli zaszaleć na kartce czy w programie graficznym. I nawet jeżeli nie wygracie, to co z tego? Dzięki takiemu konkursowi macie okazję na stworzenie ciekawej ilustracji i dać z siebie wszystko. To kolejny sposób na podniesienie swoich rysowniczych umiejętności, a o to przecież chodzi. Prawda? Napiszcie w komentarzu, czy planujecie wziąć udział w tym konkursie. Będziemy trzymać za was kciuki. Pamiętajcie, że jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi ilustracjami oraz rysunkami, to dajcie followka na Instagramie, bo już niedługo mamy zamiar wstawić coś ultra ciekawego. Nie wiem, co narysować. Mam art bloka. No tak, jak żeby inaczej, biedny artysta, który trafił do pokoju bez klamek, bez przedmiotów, bez natury. Świat normalnie stanął w miejscu i nastała nicość. Ej, kto zgasił światło? To jest najprawdopodobniej najbardziej idiotyczna wymówka, jaką ludzie lubią często wykorzystywać. Wszystko, co nas otacza, w domu, na podwórku, w pokoju bez klamek, jest warte narysowania. Zwykłe przedmioty codziennego użytku, wszystko to, co macie pod ręką ustawione w jakiejkolwiek, naprawdę byle jakiej kompozycji, już są świetnym tematem do rysowania. Ciężko narysować coś z natury w dokładnie taki sam sposób. Wszystko się ciągle zmienia, dlatego warto takie rzeczy utrwalać na papierze. A przez to, że świat jest bardzo szczegółowy, to tematy wręcz nie mogą się skończyć. No dobra, ale załóżmy, że narysowaliście już naprawdę wszystko. I co wtedy? Ja zdecydowanie polecam książki. Co może być lepszego od ożywienia postaci lub potwora z naszej ulubionej historii? I właśnie w ten sposób powstała ta ilustracja. Strzyga to jedna z wielu demonów, która występuje w książce Pauliny Hendel. Przyznam szczerze, że czarno-biała ilustracja była dla mnie fajną odskocznią, tym bardziej, że opis strzygi był bardzo ciekawy. Dlatego razem z Markiem napracowaliśmy się nad koncepcją tego potwora. Chcieliśmy, żeby był charakterystyczny, no i oczywiście straszny. Całą pracę wykonałam w kilkanaście godzin w Procreate na iPadzie i teraz wiem, że już nie zasnę, bo nasza strzyga w połączeniu z opisem ze strażnika mocno działa na wyobraźnię. Oczywiście książki to jedno z licznych przykładów. Inspiracje możecie znaleźć dosłownie wszędzie, wystarczy tylko poszukać i odrzucić w kąt własne lenistwo. Bo im więcej się usprawiedliwiamy, tym mniej rysujemy. A to już hańba. Praca bez tła albo z byle jakim tłem.
Sporo osób po wielu godzinach pracy nad ilustracją po prostu odpuszcza sobie rysowanie tła. Bo skoro się tyle napracowali na przykład przy modelowaniu mordeczki, na przykład takiej pięknej strzygi, to robienie tła to już czysta katorga. Nic bardziej mylnego. Tworzenie ilustracji, gdzie każdy element ze sobą współgra, ma naprawdę olbrzymie znaczenie. Patrząc na naszą czarno-białą ilustrację, naprawdę trzeba myśleć o wielu rzeczach, żeby to dobrze wyglądało. Jak już zapewne zauważyliście, od samego początku miałam zaznaczone tło. Dzięki temu wiedziałam, jak modelować postać, a przy okazji nie musiałam przejmować się dopasowaniem tła, a jedynie jego upiększeniem i dodaniem wielu szczegółów. Głównym zadaniem tła jest umieszczenie postaci w konkretnej przestrzeni dla nadania naturalności pracy, zobrazowanie głębi i oczywiście wyróżnienie obiektów, które znajdują się na pierwszym planie, w tym przypadku strzygę. Jednak tło ma o wiele więcej znaczeń i to, co ja osobiście bardzo cenię, to nadanie niepowtarzalnego klimatu ilustracji. Czasem bywa tak, że narysujemy jakąś pracę, która jest całkowicie poprawna, jednak mało klimatyczna, przez co wydaje się sztywna i bez wyrazu. I tutaj trzeba pracować nad światłem. Niestety opcji jest bardzo wiele i tu już zależy wszystko od naszych osobistych upodobań. Ja bardzo lubię robić ciemne tło z jasną postacią, ale tutaj z Markiem stwierdziliśmy, że lepiej będzie wyglądać, jeśli to postać będzie ciemna. No, jakoś to lepiej pasuje do strzygi. Początkowo potwór był oświetlony dość zwyczajnie, czyli na wprost. Ostatecznie przyciemniłam go i dałam światło z tyłu. Dzięki temu udało się strzygę dopasować do całości, stosując przy tym małe kontrasty i delikatne przejścia tonalne. Brak czasu. Wracacie ze szkoły, z pracy, jesteście bardzo zmęczeni po wielu godzinach gapienia się w sufit i macie do wyboru obejrzenie filmu, zagranie w grę, przeglądanie Facebooka i rysowanie. Wiele osób niestety odpuści sobie już rysunek, no bo jest zmęczona, brakuje motywacji, no i jest to ciężka praca. Ale to tak naprawdę kwestia waszych priorytetów i osobistej dyscypliny. W rysunku nie chodzi o to, żeby siedzieć nad nim każdego dnia po 12 godzin, choć tak też się da. Kwestia wprawy. Ale te pół godziny czy godzinę to każdy jest w stanie znaleźć. W takim przypadku trzeba przejść na drobne kompromisy. Odpuścić sobie oglądanie odcinka ze szkoły z TVN-u, słodkich piesków na YouTubie i w końcu wziąć się w garść. W rysunku nie ma nic ważniejszego niż samokontrola. Musicie walczyć z rozpraszaczami i zdecydować się, czy wolicie poświęcić swój czas na naukę rysunku, czy zmarnować go na kompletne pierdoły, które w ogóle wam się nie przydadzą. Albo rysujcie w trakcie przerw na reklamy w telewizji. Od dawna jej nie oglądam, ale trwały co najmniej 20 minut. A to kupa czasu na narysowanie szybkiego szkicu do nauki podstaw. Ja nie mam talentu. Ty masz talent, dlatego tobie łatwo przychodzi. To tylko jedno z wielu nieprawdziwych teorii, które mają wyjaśnić, dlaczego ktoś ładnie rysuje. A tak naprawdę to większość leniwych artystów zrzuca wszystko na talent, no bo inaczej musieliby się przyznać do własnego lenistwa. Łatwiej powiedzieć, że ktoś ładnie rysuje, bo ma talent, niż ładnie rysuje, bo poświęcił na to tysiące godzin. Aby zostać mistrzem rysunku, trzeba naprawdę ciężko pracować, oddać się temu kompletnie i poświęcić kawał swojego życia. Nie ma drogi na skróty i nie będzie. Rysunek po prostu trzeba kochać, tak jak każdą dziedzinę, w której chcecie coś osiągnąć. Na dziś to już tyle. Czy wy kiedykolwiek spotkaliście się z takimi wymówkami, a może słyszeliście coś zupełnie innego? Napiszcie w komentarzu, co was motywuje, żeby nie być leniwymi artystami. Pamiętajcie, że następny odcinek w niedzielę po godzinie 16, dlatego sub z dzwoneczkiem się na pewno przyda. To do zobaczenia, do następnego odcinka. Pa! Mam nadzieję, że mam dość równe brwi. Nie, jedna brewce tak, druga tak. One się nie lubią. Pamiętajcie tylko o zostawieniu łapki w górę i Pamiętajcie tylko o zostawieniu łapki w górę. Czy ja jestem ostra? Tak. Ja jestem, to jest rozmyte, bo mi się wydaje, że to jest ostre. Nie, jesteś ostra. To znaczy co wiem, ale rozumiesz. Robię naleśniki, mogę dodać szklankę mleka czy nie? Nie. Daj cynamon. Dużo cynamonu jest. Cynamon chcę. Będę mieć naleśniki. To jest cynamon? Tak. Jesteś pewna? Wystarczy niuchnąć. No ja właściwie nie czuję. Wow. Cynamon? Czekaj. No właśnie o to chodzi. Jakoś tak... Czekaj. No tak. Chociaż troszkę kurczaki są.
Naleśniki z przyprawą do kurczaka? To będzie interesujące.